Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam Was do materiału, w którym omówię i pokażę mniej więcej, jak działa kierownica Trassmaster TGT2 z Farmingiem 22, Farming Simulator 22. Więc dobra, zaczynamy. Jest stworzona przy współpracy pomiędzy Trassmaster i Sony, więc jest to najbardziej kompatybilna i bardziej funkcjonalna kierownica, jeśli chodzi o współpracę między tymi dwoma firmami. Jak widzicie, tutaj wszystkie te ustawienia, które są na kierownicy, są mniej więcej podobne do kontrolera. Również są gałeczki, które tutaj pozwalają na funkcjonalność, tak samo jak i przy tym. Więc jeśli chodzi o właśnie ten cały zestaw tych przycisków, dzięki temu one działają mniej więcej jak na kontrolerze. Różnica jest taka, że ten przycisk, który jest tabem tutaj, nie ma zastosowania na kierownicy, jak i również funkcje, które wynikają poprzez wciśnięcie tabu, tych na joystickach. One nie mają tutaj zastosowania, ponieważ te joysticki, które są tutaj, one po prostu normalnie działają góra, dół, boki. Także ja Wam wszystko to pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Jest to, tak jak mówiłem, jedyna jak na razie znana mi kierownica, która ma takie funkcje. Dlatego dzięki tej kierownicy można w miarę grać sobie na farmingu. Nie trzeba jakoś ustawiać tego, konfigurować, ponieważ tak czy inaczej w farmingu nie ma możliwości konfigurowania nawet przycisków na padzie. Więc co za tym idzie, kierownica też nie będzie miała takich możliwości. Jeszcze Wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Wchodząc w głównym menu na opcje, jeśli sobie wejdziemy tutaj w te wszystkie funkcje, które można ustawić sobie, to mamy ustawienia gry, mamy dźwięk i to wszystko, więcej nie ma. Więc jeśli chodzi o ustawienia gry, tutaj mamy tylko pole widzenia, skala interfejsu w grze, jasność, realistyczne, światło ostrzegawcze. Więc nie ma możliwości ustawienia nawet kontrolera, przycisków na kontrolerze, także jest wszystko na stałe. Dobra, przejdziemy sobie teraz do gry i pokażę mniej więcej, wytłumaczę, jak tutaj funkcje działają na tej kierownicy. Dobra, mamy uruchomioną grę. Zaczynamy od... Wybrałem taką pierwszą, lepszą grę, a czy mapę, żeby można było tylko przetestować właśnie, jak to wszystko działa. A więc tak, no proste funkcje. Ruszanie góra-dół, boki, no i przemieszczanie się. Można to samo uzyskać na tych tutaj kontrolerach. Czyli można się tutaj przemieszczać, poruszać. Te kontrolery w dotyku, one są troszeczkę takie liche się wydają, no aczkolwiek działają, prawda? Nie wiem na dłuższą metę, jak to będzie działać, ale można się przemieszczać. Dobra, to są kontrolery. Teraz tak, przyciski, które są tutaj po lewej stronie na padzie, kierunkowe, mają to samo zastosowanie, czyli na przykład jeśli wejdziemy w prawo, mamy przesuwanie się do pojazdów. Później tak, przyciski, które są po prawej stronie kontrolera, mają to samo zastosowanie tutaj. No i teraz tak, przyciski, które są na kierownicy, czyli tu jest OP i SH, to są te przyciski, czyli Operation, czyli opcje, które są tutaj. Po przyciśnięciu mamy opcję mapy. Tak samo i tutaj. No a tu ten przycisk służy od nagrywania, do nagrywania lub robienia screenów. I to samo przeznaczenie ma ten przycisk. Teraz tak. Przyciski, które są tutaj, te 4, czyli L1, R1, L2, R2, to jest tak. Na kierownicy widzicie jest R2, L2, a gdzie jest L1, L1, to są łopatki z tyłu. Także przy wciśnięciu łopatki L1 otwiera nam się dodatkowe menu, tylko zaraz. Ja sobie muszę najpierw ustawić tutaj
menu, żeby można było widzieć w górze. O, mamy teraz okienko, które się nam pojawiło. I teraz po wciśnięciu L1 pojawią nam się opcje, które możemy wykorzystać do pojazdu. No i dzięki temu możemy sobie tutaj rozłożyć samochód, złożyć. To jest w przypadku samochodu. Jeśli chcemy wejść do kokpitu, na kontrolerze używamy właśnie taba. I ten przycisk nie ma tutaj żadnej funkcji na kierownicy, więc tak czy inaczej będziemy musieli używać joysticka podczas gry do wciskania, jeśli chcemy właśnie zmieniać widok kamery lub jeśli chcemy uzyskać dojście do sklepu. Bo również można wejść do sklepu będąc w sklepie i można to ominąć, prawda? Także te wszystkie funkcje, które tutaj są, możemy korzystać, jeśli będziemy podczas wizyty w sklepie. To jest jedno. Druga rzecz, można tutaj jeszcze sobie wejść w menu i tutaj sobie też możemy zobaczyć, że ustawienia ogólne, nie ma tutaj żadnych innych informacji lub możliwości, żeby ustawić kontrolery. Co za tym idzie, również kierownicy też nie będzie można ustawić. Także tutaj wszystko przeglądałem, nic nie udało się znaleźć. Tak samo i w tym menu też tego nie ma, także dzięki temu, że ta kierownica jest dość w miarę kompatybilna odnośnie tego pada, możemy po prostu pograć sobie na tej grze tak czy inaczej. Dobra. Przejdziemy sobie teraz do obsługi. Może ja sobie... Albo dobra, niech zostanie na razie tak. Jeśli chodzi o funkcjonalność kierownicy, to tak jak widzicie, może jedno przełączę sobie, żeby było widać. Działa to w miarę płynnie, stosownie do animacji, także z tym akurat też tutaj nie ma żadnych problemów, jest wszystko w porządku. Wsteczny, czyli pedał hamulca działa jako wsteczny i ten hamulec. Czyli operujemy dwoma pedałami tutaj, prawda? OK. To mamy jeden pojazd. Teraz przejdźmy sobie do pojazdu typu Harvester. No i tak, teraz przed rozpoczęciem trzeba rozłożyć Harvester, czyli łopatka lewa, rozwijamy Harvester, podłączamy header, opuszczamy, uruchamiamy, no i jedziemy. Czyli też działa tutaj bardzo dobrze. Kierownica. Nie ma żadnego problemu z tym. A w sumie, jeśli chodzi o kombajn, nie ma tu zbyt dużo zastosowań. Także funkcje, które są wykorzystywane przy kombajnie, nie są jakieś skomplikowane, jakieś duże. Wejdźmy sobie teraz z tej pozycji, wyciągnięcie rury, tutaj wszystko działa, także oj. I jeden mankament, jeśli chodzi o te przyciski, chcąc wciskać w dół, czyli na przykład oddalenie, przybliżenie, musimy naprawdę, jakby to powiedzieć, spokojnie to robić. Z tego względu, że bardzo często się zdarza, że łapie bądź lewy, bądź prawy przy wciskaniu góra-dół. Więc te przyciski, one jakby bardzo łatwo można je łączyć ze sobą. O, na przykład, o, nacisłem. Wciskają się po prostu dwa na raz. Nie jest to tak dobrze zrobione jak w padzie. Jest to tylko takie, żeby było, o, że tak powiem. Dobra, tu mamy możliwość obracania kamerą. Możemy kółkami też obracać. Tak samo kierownicą. Co tu jeszcze? Dodatkowy użyj klaksonu. No i po wciśnięciu L1, R1 mam dodatkową funkcję, to też również działa. Dobra, ja jeszcze sobie sprawdzimy teraz traktor. Do
tyłu, podpięcie, otwórz pokrywę, działa. I jak widzicie, też wszystko pięknie śmiga. Ładnie działa wszystko. Dobra. To by była ta rzecz. Teraz sobie przejdźmy do sklepu. To jest tutaj. No i zakupię, a czy tam wezmę sobie właśnie tutaj maszynę, która jest do leśnictwa. Wejdziemy tu. Wypożycz. OK. I przejdźmy sobie do niej, bo jeśli chodzi o maszynę do leśnictwa, ona już jest bardziej skomplikowana, prawda? Ma więcej funkcji, więc sprawdzimy sobie, czy one tutaj wszystkie działają. Czyli tak, włącz ścinarkę do drzew. Działa. Teraz tak, przy wciśnięciu L1, czyli łopatkę trzeba trzymać i można ruszać ramieniem. OK. Dobra, czyli to działa. Góra, dół, przybliżam, oddalam. Teraz jeszcze prawo na boki to jedzie, bo kabina cała się rusza. OK. Aha, puszczam L1, to mi się głowa rusza. Dobra. Teraz R1, góra, dół, wysokość. OK, działa. No i później mam obracanie samą głowicą. Również działa. Także możemy wszystkie funkcje tutaj, jeśli chodzi o wycinkę drzew, zrobić sobie na spokojnie. Także z tym również nie będzie problemu. Jazda. Również tutaj nie będzie animacji kierownicy ze względu, że tu są joysticki, więc tutaj nie ma do czego to porównać. Dobra, to również działa. Dobra, jeszcze sobie wejdziemy jeden traktor tutaj, który tutaj nam pozwoli. Jak to zrobić? Aha. Podpiąć rzeczy. Jest jedna rzecz, druga rzecz. I posiejemy, tylko sobie zmienię na trawę. Oj, minąłem. Tu jest trawa, dobra. Dobra, czyli podjeżdżamy sobie. Pyk. Można sobie oddalić trochę. No i włączamy sobie. Najpierw musisz rozłożyć. OK. To sobie rozłożymy. Włączymy. Opuścimy. I siejemy. Bezproblemowo. Pełna kontrola na kierownicy. Bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ można wykorzystywać większość przycisków. 90% przycisków jest wykorzystywana na kierownicy, co naprawdę umożliwia bardzo fajną rozgrywkę. Nie trzeba się za bardzo męczyć. Można pomagać sobie jeszcze kontrolerem. Także to jest fajna rzecz. Na PS5 aktualnie nie ma jakiegoś specjalnego sprzętu teraz, żeby można było sobie w pełni wykorzystać, tak jak to teraz niedawno wyszedł od Trustmaster ten joystick. Aczkolwiek mam taką cichą nadzieję, że jeśli wszystko płynnie przejdzie odnośnie sterowania tym joystickiem i Giants będzie zadowolony i Sony będzie zadowolony, bo to jest w sumie Trustmaster jest taką firmą, która ma współpracę właśnie z Farmingiem, czyli z Giantsami i z Sony, więc dlatego mam taką cichą nadzieję, że to może się ten joystick pojawi do PlayStation. Nie wiem, jak to tam będzie funkcjonalność wyglądała, jeśli chodzi o podpięcie, działalność ze sterownikami, z tymi wszystkimi rzeczami, programami. Czy to będzie działać na konsoli tak jak na tym? Nie mam żadnego pojęcia. Mam nadzieję tylko, że to będzie działać. Więc na obecną chwilę wydaje mi się, że ta kierownica jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o to. Minus tej kierownicy jest taki, że cena. Cena też robi swoją rolę tutaj odgrywa, ponieważ nie jest to tania budżetowa kierownica.
ze względu na te funkcje, które to posiada. No i trochę kosztuje. Ceny się zmieniają, także i trzeba po prostu szukać promocji. Jeśli uda Wam się kupić, będziecie mieć tą kierownicę, to gwarantuję Wam, że będziecie zadowoleni. Z tego względu, że naprawdę jest dobra kierownica. Już jakiś czas się nią bawię. Nie byłem taki dobrze przekonany do zakupu w ogóle kierownicy, ale trochę posiedziałem, trochę poszukałem w internecie informacji na temat kierownic, poczytałem trochę, no i stwierdziłem, że ta będzie, myślę, najlepszym rozwiązaniem, no i nie myliłem się, udało mi się podjąć bardzo dobrą decyzję. Także jeśli jesteście w podobnej sytuacji, to ja mogę Wam polecić to, jeśli Wam budżet pozwala na to, żeby zakupić tą kierownicę, bo można ją wykorzystywać również do innych gier i to, tak jak mówię, no, ona jest przeznaczona do Gran Turismo 7 i to jest naprawdę te wszystkie funkcje, bo te przyciski też są do ustawienia, można je wykorzystać w Gran Turismo i naprawdę robi ta kierownica dobrą robotę. No już ponad pół roku już ją posiadam i no uśmiech z twarzy nie schodzi, także samo to za siebie. Lubię ją mieć pod ręką i grać sobie. Myślałem, że będę chował cały zestaw, który tutaj mam tego z widoku, ale niestety nie. Zbyt często używam tej kierownicy ostatnio. Jeśli chodzi o kierownicę, ok. Dzięki za uwagę, pozdrawiam gorąco. Na razie, cześć.